Dzień dobry, cześć. Witam się z Wami z przepięknego majowego lasu. Wybrałam się dzisiaj tutaj po pierwsze po to, żeby wykorzystać tę wiosenną pogodę, po drugie, żeby zobaczyć, co takiego słychać o tej porze roku w lesie i po trzecie, żeby poszukać kozła, który kilka miesięcy temu nagrał się na moją fotopułapkę w tym rejonie i jestem ciekawa, jak wygląda teraz. Zapraszam na wędrówkę. Nie odwiedzam tej okolicy zbyt często. Właściwie byłam tu dosłownie kilka razy, ale na pewno jeszcze nie raz zajrzę w to miejsce. Przejdźmy do clou dzisiejszego filmu, czyli do rogacza, o którym wspominałam we wstępie. Jedna cecha mocno wyróżnia go wśród okolicznych samców saren. Chodzi o tylko jeden parostek wyrastający z jego głowy. Gdy zwierz uwiecznił się na nagraniu, jego poroże okrywał scypuł, to znaczy unerwiona i ukrwiona warstwa, która nadaje mu pluszowy wygląd. Nazwałam go jednorożec, a właściwie powinnam określić go raczej jako jednoporożec, ze względu na to, że sarny zaopatrzone są w poroże, a nie jak krowy czy bawoły w rogi. Ale zostańmy lepiej przy jednorożcu, tak będzie prościej. Ostatnio w tej okolicy ponownie powiesiłam moją fotopułapkę, więc sprawdzimy, co takiego się nagrało i przy okazji wymienimy baterię. Pierwszym nagranym zwierzęciem był myszkujący, zmoknięty lis, który po chwili zniknął. Kolejnego dnia pogoda się poprawiła, a przed obiektywem, jeszcze przed zachodem słońca, pojawiły się jelenie. Gdy nastał zmierzch, zgraja niedolisków zaczęła harcować w towarzystwie jednego z rodziców. Atakom znienacka, gonitwom i skokom nie było końca. Trwało to kilkadziesiąt minut, a w międzyczasie dorosły lis opuścił okolice nory i ruszył na łowy. Polowanie okazało się być owocne. Rudy przytransportował w pysku jakieś niewielkie zwierzę, które prawdopodobnie było gryzoniem. Trasą na pobliską polanę wzdłuż uprawy często wędrują sarny, ale również lisy. Nagle z leśnego gąszczu dotarły do mnie odgłosy trzaskających gałęzi i zza sosen wynurzyła się chmara. Chyba naprawdę mam szczęście do jeleni, bo przed chwilą, gdy nagrywałam dla Was film, moim oczom ukazała się chmara jeleni, dlatego też przybrałam taką glebową pozycję. Wiosnę w lesie widać, słychać i czuć już właściwie wszędzie. Przed chwilą widziałam dudka, który odzywał się swoim charakterystycznym upupup. Poza tym gdzieś w przestworzach bielik walczył z dwoma kaniami rudymi, a oprócz tego słyszałam jeszcze wilgę. Gdy mój aparat poszedł w ruch, okazało się, że jedna z kań była to faktycznie kania ruda, a druga należała jednak do innego gatunku. Ptakiem tym była kania czarna. A oto dla porównania uwieczniony przeze mnie bielik. Słońce przygrzewało z coraz większą mocą, ale delikatny wiatr łagodził jego działanie. Nadszedł najwyższy czas na przystanek i na śniadanie w otoczeniu natury.
Bardzo lubię dni, kiedy ruszam w las, spokojnie go przemierzam, zatrzymuję się gdzie chcę, obserwuję i skupiam na jego pięknie. Jesteśmy już prawie na miejscu, ale obserwacja zwierząt w tym stroju raczej nie należałaby do najprostszych, dlatego za chwilkę przebiorę się w mój kamuflaż, albo jak kto woli, strój leśnego ninży. Postanowiłam, że przed dotarciem na łąkę usiądę na pniaku pod dębem, aby zapoznać się z tym, co dzieje się w okolicy. Górna część mojego ubioru, czyli ta kominiarka, jest najmniej komfortowym elementem całego kamuflażu. Generalnie strój ten wykonany jest ze sztucznego materiału, nie jest przewiewny, dlatego też na cieplejsze dni tak średnio go polecam, ale za to na przykład zimą, wczesną wiosną, w chłodniejsze dni sprawdza się naprawdę świetnie ze względu na to, że jest to dodatkowa warstwa, która daje nam ciepełko. Po chwili dostrzegłam kilka szpaków uskuteczniających swoje trele, a później okazało się, że sąsiadujące z dębami sosny stanowiły dom dla kolonii tych ptaków. Tak chwilkę siedzę sobie już w tym cieniu i jest naprawdę przyjemnie. Przed chwilą widziałam 2 sarny, które przebiegały przez łąkę, dlatego mam nadzieję, że może któraś z nich będzie tą, której szukam. Namierzyłam żerującego rogacza za pomocą teleobiektywu. I pudło. Miał 2 parostki, więc nie mógł być to nasz jednorożec. Drugą sarną była koza, czyli znowu nie trafiłam na to, czego szukałam. No i jestem na miejscu. Moja fotopułapka kilka miesięcy temu wisiała około 300 metrów dalej, a teraz jak tutaj szłam, widziałam z daleka 5, może 6 saren. Jedna z nich trzymała się mocno na uboczu i tak podejrzewam, że może to być nasz rogacz. Oczywiście, jak na każdej mojej wyprawie, nie może zabraknąć mojej podkładki do siedzenia i teraz też mam ją ze sobą. Nie pozostaje mi nic innego, jak ubrać kominiarkę, następnie narzucę płachtę na mój statyw i aparat, a później zaczynamy czaty. Wystarczyło dosłownie kilka minut obserwacji, aby z zarośli wynurzyły się 3 żurawie. Nie zauważyły mnie i w spokoju żerowały, co jakiś czas patrolując okolice.
W pewnym momencie na polanie dostrzegłam lustro, zwane talerzem, czyli jasną plamę umiejscowioną na sarnich pośladkach. Zwierz stał tyłem do mnie, podniósł głowę z nad trawy, kilka razy się obrócił, dzięki czemu mogłam go dokładnie obejrzeć. Tak jest, namierzyliśmy jednorożca. Mamy to. Potwierdziło się, że nasz kozioł trzymał się z dala od reszty saren. Nie wiedziałam, że będzie to aż takie proste, ale widocznie nie tylko do jeleni mam szczęście. Miejsce wybrane przeze mnie na czaty okazało się być bardzo dobre. Z łatwością przyszło mi obserwowanie rogacza, który przez dłuższy czas żerował na polanie. Poroże saren może przybierać różne formy, a wśród nich zdarzają się anomalie. Rogacz, którego parostki nie są prawidłowo rozwinięte, określany jest jako myłkus. Jeśli samiec sarny zaopatrzony jest w tylko jeden parostek, będzie to jednotykowiec, a ten, który ma ich więcej niż dwa, jest to wielotykowiec. Ciekawymi przypadkami są zakręcone parostki zwane korkociągami, a także poroże w formie peruki. Na deformację poroża mogą mieć wpływ m.in. uszkodzenia mechaniczne, stan zdrowia kozłów, ich schorzenia, np. nieprawidłowości uszkodzenia narządów płciowych, niedobory czy brak dostępu do odpowiedniego żeru. Poza tym nie bez znaczenia są tu również cechy dziedziczne. Jednorożec co jakiś czas znikał w trawie, ale zawsze po chwili pojawiał się przed obiektywem. Nagle ruszył w moją stronę. Był bardzo blisko, nie zdążyłam nawet zmienić ustawień w aparacie, przez co nagranie wygląda tak, jak widzicie. Przemknął kilka metrów ode mnie i podążył w stronę kniei. Misja wykonana, rogacz znaleziony, a teraz idziemy w jeszcze jedno miejsce. Jeżeli tam coś przyjdzie, to będą to pewnie drapieżniki. W pobliżu borsuk ma swoją norę, a kilka dni temu widziałam lisy, takie naprawdę małe, które dopiero zaczęły wychodzić z nory. Poza tym w tej okolicy, czyli praktycznie jak na całym zachodzie, jest też sporo szopów praczy. Nic się nie zmieniło, bo tak jak wcześniej cały czas słychać kanię rudę i bielika, w tej części Polski te dwa gatunki nie należą do rzadkości. Teraz musimy być cicho, bo zaczynamy czatowanie numer 2. Niestety tym razem w towarzystwie komarów. Mam nadzieję, że coś się pojawi, bo już z daleka słyszałam trzaskanie gałęzi. I czekamy. Ruch w pobliżu miejsca mojej zasiadki zaczął się całkiem szybko. Początkowo jelenie niepewnie opuszczały gęsty, ciemny drzewostan. Pierwsza wynurzyła się łania w zaawansowanej ciąży, a po niej kolejne osobniki. Wypatrzyłam jeszcze coś, co przypominało mi grzywacza lub słomkę. Spojrzałam w wizjer aparatu. Nic z tych rzeczy. Był to po prostu fragment sosny, który wyglądał z daleka jak ptak. Jelenie intensywnie niuchały oraz nasłuchiwały, po czym z dużą dozą ostrożności przespacerowały się do starszego drzewostanu. Stamtąd ruszyły dalej w stronę polany. W lesie zaczęło robić się szaro. Upewniłam się więc, że jelenie są już daleko i spokojnie, nie przeszkadzając im, zmierzałam w stronę samochodu. Słońce ma się już ku zachodowi, a jelenie w spokoju powędrowały żerować na łąkę. Tak szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że się tu pojawią, a tym bardziej nie, że tak blisko mnie. Już teraz jest bardzo dużo komarów, dlatego idę do domu.
Po drodze zauważyłam suche drzewo, na którym siedziały bociany. Niektóre ptaki zajmowały się pielęgnacją swojego pierza, inne po prostu siedziały, a kilka z nich walczyło z gałęziami, co możecie zobaczyć na nagraniu. Generalnie jestem naprawdę zadowolona z moich dzisiejszych obserwacji i myślę, że w te okolice będę zaglądać częściej, a teraz się z Wami żegnam, póki jeszcze mnie nie zjadły te komary. Na razie! Na koniec chciałabym Wam serdecznie podziękować za wsparcie mojego kanału na Buy Coffee i za wszelkie miłe słowa. A jeśli podobają się Tobie moje filmy, to co tworzę i chciałbyś, żebym nagrywała kolejne materiały z wypraw, to masz możliwość dołączenia do osób wspierających na Buy Coffee. Link znajdziesz w opisie. Życzę Wam pełnych wrażeń wypraw w teren, a my widzimy się w kolejnym filmie lub na moich mediach społecznościowych. Na razie!